Ale piękne! Juhu! Witajcie na kanale Plecak i Droga w 18. dniu wyprawy do Santiago de Compostela. Wyruszamy z Itero de la Vega. Pierwszą pauzę zrobimy w Boadilla del Camino. Potem, maszerując przy kanale de Castilla, dojdziemy do miasteczka Fromista. I na koniec znajdziemy nocleg w Población de Campos. Dzisiejszy etap nie będzie aż tak trudny, ale również malowniczy jak te poprzednie. Nie zabraknie pięknych widoków. No to w drogę. Zapraszam! Dzień dobry. Wychodzimy już z albergę w miejscowości Itero de la Vega, gdzie spałyśmy naturalnie. Wstałyśmy po 5. Jest 6:40. Pierwsze kroki. To jest właśnie urok tego, że się człowiek pakuje na pociemku i jeszcze musi bardzo cichutko na paluszkach, gdzie wtedy wszystko spada, muszelki na plecaku, wszystko się ocierają i się robi jeden wielki szum. I jest piękny wschód słońca, niebo czyściutkie, ale tu jak wczoraj zauważyłyśmy, zmienia się w ciągu dnia pogoda bardzo często. Z czystego, słonecznego nieba robią się wielkie chmury. Tak to wygląda. Spało się bardzo wygodnie, miałyśmy łóżka na parterze. To jest już bardzo ważne dla nas. Toalety były wolne, tylko dla nas, wszyscy śpią. Oni tam jeszcze wszyscy śpią. Jak weszłam, to ciemno, bo zdawało mi się, że zgubiłam okulary. No i dobrze, że się wróciłam, bo wieczorem powiesiłam jeszcze skarpetki wilgotne, nie wyschły po praniu, żeby doschły. I te też byłabym zostawiła. Ja już i tak w jednej alberdze zostawiłam merino bluzeczkę. No to nie mam zamiaru już nic więcej zostawiać. Dzisiaj w planie jest znowu 20 km, krótki dystans. Dla nas to są krótkie dystanse. Ale co pokaże los, tego nigdy nie wiemy. Wczoraj z 20 zrobiły się 22. Ale to nic, 2 to jest jeszcze ok. Byle nie 34. Nie widzę, jest strzałka tu. Widzę. No, takie małe, słodkie miasteczko. Poprzednie było dużo ładniejsze, malownicze, ale tu też jest ok. Już jakiegoś pielgrzyma przed nami widzimy, z innej albergi na pewno. Tu drzwi szeroko otwarte, u nas bramy pozamykane na zawiasy. Zobaczcie, jaka złowroga chmura z tyłu za nami. Tylko dotąd. Tutaj już powolutku się robi wschód słońca. Ale tylko tutaj jest ta chmura, dokładnie nad tą wioską, gdzieśmy spały. Itero de la Vega. Którą mamy już teraz? Dokładnie 7. 7:00. Jak wychodziłyśmy, były 4 stopnie. Myślę, że wiele się na razie nie zmieniło, bo słoneczko nadal za chmurą. Za chwileczkę wyjdzie, czekam na wschód. Chcę zrobić zdjęcie, ale korzystam, póki jestem jeszcze w cieniu i mogę się nagrywać, bo później będzie prosto w ekran słońce świeciło i nie da rady. Zobaczcie, jak z rana opryskują hydrokulturą. Drogie takie uprawy, nie? Kolacja była bardzo smaczna. Gościliśmy u rodziny, która ma własną albergę prywatną. Czyli to się już nawet nazywa chyba pensjonat, nie wiem. Nie chcę zmyślać. Ale starsi państwo, naprawdę mali, niscy staruszkowie. Trzeba przejść na drugą stronę, bo chlapie po ulicy znowu. Opryskani. Będziemy opryskane.
424 km. Haha. Zobaczcie, podejdę, odważę się. ...424 km do Santiago de Compostela. Na drugą stronę szybko, szybko. O, już mogę za chwilę robić zdjęcia. Staruszkowie bardzo mili, bardzo niziutcy. Widać było, że już wiekowi. Ale mieli wszystko naprawdę, jakby to powiedzieć, w ryzach. To ja jestem dużo młodsza i jestem rozszczepana, zapominalska, nie, oni wszystko notują. Jeszcze starym sposobem, nie było żadnej karty menu, które bym mogła sfotografować i translatorem przetłumaczyć. Podszedł dziadek i do nas po hiszpańsku. A my na ciebie patrzymy, nie wiedząc w ogóle co zamawiamy. Prosimy to czwarte, pokazując 4 palce. Aha, pierwsze danie, 4. opcja. Dobra, drugie danie. Coś tam Ela rozumiała, niektóre słowa. Aha, a chicken mówił, no to wiadomo, ja zamówiłam chicken, bo nie rozumiałam innych. Jakieś po? Czy coś w tym stylu, że to niby świnka. No, ona to wzięła. Ale muszę powiedzieć, rewelacja. Pierwsze danie to był talerz, na którym były różnorodne wędliny. Bo symfonii. Pycha, po prostu pycha. I do tych wędlinek dołożony był serek. Wszystko bardzo cieniutko krojone, więc się jadło wspaniale. Bagietka. Tu bagietka to podstawa. My już nie możemy patrzeć na bagietki, ale w tym momencie takie głodne byłyśmy, że wszystko smakowało. No to drugie danie dostałam kurczaczka, ale nie wiem, czy on był z gryla. Chyba nie. Ale był bardzo delikatny pierś z kurczaka. Bardzo delikatny, cienko krojone plastry. Oni tutaj tak podają mięsa, bardzo cienko krojone. I do tego frytki i też papryczka w jakiejś takiej zaprawie, zalewie, nie takie jak się kupuje w słoikach i je. I to nie to. Był inny zupełnie smak. Chyba coś robią sami. I wyobraźcie sobie, dostałam, bo ja poprosiłam wino, flaszkę jak zwykle, dla mnie samej. Flaszka wino i oni tu butelkami rozdają wino. Za każdym prawie razem dostaję, no nie za każdym. Wielokrotnie był tylko kieliszek, ale to już było w restauracjach, ale w tych albergach podają całe butelki. Ale zauważyłam, że na przykład jak był stół i wszyscy chcieli wino, to była jedna butelka. A ja tylko piję wino, Ela pije wodę, nie może pić wina, alkoholu w ogóle. No to dla mnie była cała butelka, bez problemu mogłam wypić. Naturalnie problem, bo ja nie wypiję całej butelki. Hilfe! Pomocy! Wow! Przerywam, tylko wam jeszcze pokażę jakie wow. I robię zdjęcia. Patrzcie, jaki kąt, super. To są chmury. One cały czas tak jakby za nami, jakby szły takim płaszczem. To są chmury, tam są góry, tam daleko. Jak szłam, to widziałam jeszcze szczyty. Ale to są chmury. Dobra, kończę i zabieram się za fotografowanie. No i dokończę wam. To było drugie danie i później deser, to też zgadywałyśmy. I to dostałyśmy, bo widziałyśmy jak inni dostają. Takie inne lody troszkę, nie takie w rożku, były w kubeczku. Bardzo smaczne, czekoladowo-śmietankowe. No i okej. Nie wiem jakie jeszcze były desery, bo nic nie rozumiałyśmy. Brym, 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 brym i koniec. No ale trzeba wybaczyć, starsi goście. 2 ich córki, one to wszystko nosiły, ale ojciec kasował.
Także taka rodzinna, wspaniała inwestycja tam. Obiekt dość duży. Nie wiem jak dużo pokoi. Podejrzewam, że trochę, nie pokoi, tylko łóżek. Podejrzewam, że już trochę jest. Bardzo ładny taras. Podobało mi się. Było gdzie rozwiesić pranie. Wyobraźcie sobie, wczoraj po raz pierwszy buty wyprałam. Jeszcze auto nie wiem skąd. Chyba do pracy jadą. Zobaczcie, chwalcie. Jakie czyściutkie. I co wy na to? Nareszcie były w strasznym stanie. A ja je bardzo lubię. A coś mi się zdaje, że firma Altra zaczęła też już tworzyć buty właśnie do wędrówek. Do wędrówek, bo te są do biegania. To nie są buty do chodzenia po górach, nie. No, u Basi wszystko jest odwrotnie. Ale dałam się przekonać przez youtuberów i mam słońce w plecaku. O, a to wygląda tak, słońce w plecaku. I co wy na to? Tak wygląda. Już robię następne zdjęcia. Papajki, na razie. Mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie, nie mogę się nazachwycać. Robię zdjęcia i stoję w miejscu parę kroków do góry. I tam dalej, tu wszystkie te pola, tam daleko widzicie też. Coś pięknego. Pod słońce. Wcześnie rano. Nawadnianie gruntów. Jakie piękne widowisko. To pięknie wygląda. Mam nadzieję, że to będzie pięknie wyglądało też na filmie. A zobaczcie tutaj. Kanał. Tu jest kanał. O. Nieźle, co? Ja muszę dalej tam. Ha! Widzicie mój cień? Taram, param, param. Czekajcie, pozdrowię mojego cienia. Uwielbiam to. Haj! No, taki długi cień, bo tak nisko słoneczko. Zobaczcie, jakie piękne, czyste niebo. Ani jednej chmureczki, tylko ta jedna cały czas z tyłu, jedna taka brzydka. Taka. To ciemne na horyzoncie to jest taka wielka chmurzyca. I cały czas takim płaszczem się rozpościera. Nadal pod górkę. Leciutko. Ale pod górkę. Jest cały czas takie serpentynki. Widzicie to? Zaraz będzie lekko w dół, potem będzie lekko do góry, więc ciągle człowiek idzie z zadyszką. Więc ciągle Basia idzie z zadyszką. Muszę kamyczki omijać, bo po co stawać na kanciastych. Nie zanudzam Was. Jeszcze raz. Jestem zachwycona tym widokiem. Naprawdę coś wspaniałego. Dlatego bardzo dużo czasu tutaj straciłam na robienie filmów i zdjęć, bo to trzeba ustawienia robić. Mam nadzieję, że warto było. Pięknie. Zobaczcie, przede mną idzie Pilga z psem i przed chwilą ganiał po polu za jakimś zwierzakiem i pan go wołał. On go nie posłuchał, jeszcze szybciej zasuwał. Jak w końcu jednak zwierzątko uciekło, wrócił do pana, a pan go opieprzał, palcem kiwał. Jaki pokorny, siadł sobie, patrzył na pancia. Co to on mówi, że ja taki niegrzeczny?
No, a później już się bawi. Ale fajny piesek. Ale radosny, biega sobie swobodnie. Ciekawe, ile jest w stanie kilometrów przejść. Na pewno ten pielgrzym w plecaku też dla niego musi mieć zapasy żywności. Buen camino. Jasiu, gdzie jesteś? Jesteśmy już przy obiekcie. Dopiero teraz. Ty jesteś na pewno 2 dni przed nami, nie? Albo już i nawet 3. Teraz idziemy na kaweczkę. Jest około 7:30. Boadilla del Camino to gmina i miejscowość prowincji Palencia. Znajdują się tu 3 wyjątkowe obszary geograficzne. Pierwszym jest Tierra de Campos, drugim Camino de Santiago od X wieku i trzecim Canal de Castilla. Są tutaj dość ważne zabytki. Iglesia de Santa Maria de la Asunción pochodzi z XVI wieku, to jest kościół. Rolo, słup gotycki, pochodzi z XV wieku. Był dla miasta symbolem autonomii przyznanej przez Henryka IV. W tej miejscowości natrafiłyśmy na hotel El Camino, w którym zrobiłyśmy sobie pauzę, zamawiając gorące napoje i świeże ciasto. Ja za moje kakao i babkę cytrynową zapłaciłam 3,60. Pycha! Zaraz za Boadilla del Camino polną drogą docieramy do Canal de Castilla, przy którym teraz będziemy maszerować prawie 6 kilometrów. Witajcie znowu, kochani. Idziemy wreszcie przy tym kanale. To jest 5,8 km, 5,8. Mówię chaotycznie. Przed chwilą odmówiłyśmy różaniec. Już się czuję lżej. Mogę zasuwać bardzo szybko. Byłyśmy przed różańcem w takiej miejscowości, coś bella bla bla. Ja i tak zaświecę wam nazwę w którymś tam rogu albo na dole. Zobaczymy. Bo ja fotografuję te miejscowości, bo ja ich nie jestem w stanie wymówić, zapamiętać, ale to nieważne. I to był taki hotel, hostello, taki lepsiejszy, wiecie, luksusowy. Marian, tu jest jakby luksus. I tam zamówiłam sobie kakałko, kawałek ciasta takiej babki. Ela też sobie kaweczkę i tą babkę zamówiła. Tak żeśmy zrobiły po tych 9 kilometrach maleńką pauzę. Wspaniale, po prostu pyszne. Wyjątkowo, te kakao, niby te torebki ja mam zawsze te same, ale barman robił dzisiaj zupełnie, te mleko było inne. Ono było bardzo gęste, nie zsiadnięte, gęste i takie crema cremissima, wiecie, palce lizać. Ja patrzę, on to tą piankę wyrzuca do zlewu. Ja no, piankę nie. To mi naładował pod sam czubek, że musiałam najpierw nadpić i dlatego wiem, bo łyżkę włożyłam i poczułam, że to jest zupełnie inaczej. Nie takie ciepłe mleko, tylko takie, nie wiem, puszyste, gęste, nie wiem, śmietana. I właśnie, no taki inny smak nawet był, chyba lekko słodkawy. Może to i śmietana była? Nie wiem. Ale te kakao to było turbo. Pycha. No, to tyle chciałam powiedzieć. Jest pięknie. Wieje silny wiatr, zimny wiatr. Fajnie właśnie. Bo jakby nie wiał, to już by mi było gorąco. Zresztą się zastanawiam, czy nie zdjąć bluzę z siebie. Ale lepiej nie, bo jak zawieje, to tak po kościach idzie. Patrzcie, jakie piękne szuwary. Widzicie to? A tu irysy. Tutaj przy samym brzegu irysy. Ale piękny motyw. Nie, ja robię zdjęcie, wybaczcie. Foto.
Canal de Castilla jest położony w północno-środkowej Hiszpanii i został zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku. Uważany jest za arcydzieło inżynierii. Kanał o średniej szerokości około 8 metrów miał ułatwić transport zboża z Kastylii do portów na północnym wybrzeżu. Miał napędzać młyny zbożowe i służyć jako główna arteria nawadniająca tereny rolnicze regionu Tierra de Campos w Kastylii. Canal de Castilla. Ale jaka tu panorama z tej strony, oprócz kanału. Ciągnę Was wyżej. Widzicie? Tam są jeszcze pola. Ale tu jaka panorama. Piękna. Bo tam jest na horyzoncie miejscowość. Równinny teren, ale też bardzo piękny. Canal de Castilla ma 3 ramiona, a jego całkowita długość wynosi 207 km. Kształtem przypomina odwróconą literę Y. Pierwsze ramię to Campos, drugie Sur, trzecie Norte. Te ostatnie przebiega przez Boadilla del Camino. Aguilera. Ricky Martin. Ale piękne! Juhu! Ale piękny utwór. Wiem, nie słyszycie go, ale ja podstawię coś, co będzie pasować. Hola. Hola. Buenos días. Patrzcie, jak tu się zebrało, to jest woda. Hola. Wow. Wszystkie te z drzewek opady. Trzeba przejść, bo zaraz to... Hola. Hola.
znak na dole i ten jedzie tam, czyli to jest nasza droga. Canal de Castilla. Tam górą szłam przez ten mostek, zeszłam na dół i troszeczkę sfilmuję. Chwilę poczekałam na Elę i razem posiliłyśmy się przy kamiennym stole. Po odpoczynku w drogę. Jesteśmy niedaleko miasteczka Fromista. Fromista leży w prowincji Palencia. Liczy sobie około 750 mieszkańców. Ludność miasteczka zajmuje się głównie rolnictwem, ale również turystyką, rzemiosłem i handlem. Ważnym zabytkiem jest Iglesia San Martín de Fromista. Drugim zabytkiem jest Iglesia de San Pedro i obecnie pełni funkcję jako Muzeum Sztuki Sakralnej. Tak wygląda teren. Nie wiem, ile kilometrów przyjdzie iść takim chodnikiem. Tego nie zaskoczyłam. Kanał dawno za nami. Aha, no i ta miejscowość, którą teraz minęliśmy, ponieważ na trasie zrobiłyśmy sobie lunch przy kamiennych stołach, to co lubimy najbardziej. Byłyśmy najedzone, a ja jeszcze pod sklepem, bo dokupiłyśmy, czuję na plecach, więc jeszcze się napiłam dużo wody. No i nagle zza winkla restauracyjka, bar bardziej, no bar. Siadłam w cieniu na krzesełku, Ela poszła się załatwić. Wracając, już za nią biegła kelnerka. Co pijemy? Ja mówię, że nic. I zaczęła nas opieprzać po hiszpańsku, że skoro nie pijemy, nie wolno siadać i chodzić do toalety. Więc ja już nie mogłam iść. Ale wyobraźcie sobie, do pielgrzyma takie coś powiedzieć, to gdzie się ma pielgrzym załatwić? Tylko jeżeli coś kupi? No niefajnie, bardzo niefajnie. Od razu wstałyśmy i wyszłyśmy. No to tak troszkę negatywne rozważania, ale nie wszystko jest tutaj euforyczne i wspaniałe. Są też momenty niezbyt fajne i niezbyt przyjemne. To też o nich trzeba mówić. Jest bardzo ciepło. Zawiewa chłodnawy zefirek, wiaterek. No zobaczymy. Znane na Camino, dlatego nagrałam sobie. Nie wiem tylko czemu robią takie podwójne, bo przecież nie ma wjazdu na pole. No, podwójne, widzicie? I tak jest co parę metrów, powiedzmy co 100 metrów. Ale bez sensu, bo tu żadnych zjazdów nie ma w pole. Po co takie coś? A mimo wszystko ładnie to jest oznakowane. Fajna droga. Wygodna.
Zobaczcie, za 13 euro takie alberga. Jesteśmy na pięterku. Tu jest moje łóżko, bardzo niskie. Są schody, którymi przyszłam. Tam na dole też są łóżka, widzicie? Takie pięterka. Jeszcze raz widzimy, jesteśmy w prawdziwym domu Finka. Z takim widoczkiem. Kosztowało 13 euro i 13 euro jedzonko. Aha. Ja i technika. Po co otwierałam, teraz nie zamknę. Dobra, niech będzie. Bardzo fajnie, jesteśmy zadowoleni. Tutaj są damskie toalety, ale nie będę wchodzić, bo tam są panie. Tutaj mamy kuchnię. Jest pralka. Tutaj dla panów toaleta akurat otwarta, ale też nie będę na to. Tutaj mamy lodówka, jaka śmieszna. I taki kącik. Jesteśmy w obiekcie Finka, ale tutaj książek, patrzcie. Prawdziwa biblioteka. Wow. Takie tutaj fotele do siedzenia. I stół. Nawet chyba na pewno. Teraz wam pokażę na zewnątrz. Tutaj schnie nasze pranie. Pewnie już dawno wyschło. Oj. Bardzo mnie wszystko boli, ledwo chodzę. I tu będzie kolacja. A nasz obiekt Finka wygląda tak. Tak wygląda. Finka. Tam są też takie bungalowy. Kto jak zamówił. Myśmy bez zamawiania tutaj przyszły, przepraszam, co ja gadam. Ale ja widzę, że tutaj jakieś jest prywatne auto zaparkowane i tutaj widzę dużo gości ładnie ubranych. Nie wiem, czy będę mogła podejść z kamerą. No, słychać trochę ludzi, jest trochę samochodu. Ja tam do tej rzeźby chcę dojść, nie wiem którędy. I ta alberga jest zaraz przy wejściu do osady. Myśmy przeszły, ja byłam pierwsza, więc zerknęłam, że to nie jest ani państwowa, ani kościelna. Pomaszerowałam ostro dalej, dzwoni mi Ela. Wracaj, bo tutaj w tej miejscowości nie ma więcej. Jest jeszcze jedna, no to szukałyśmy ją, znalazłyśmy, ale niestety jest zamknięta. Więc jedyną opcją jest tylko ta. Dzisiaj była droga prosta, ale po strasznych kamieniach. I te kamienie mi wyginały nogi na wszystkie strony. A tędy jest skrót. Tak zaraz wyłączę, o zobaczcie. Ładne, prawda? Dłoń na trawniku. Olbrzymia dłoń. Prohibido subirse alla mano. Bym wiedziała, co to znaczy. Nie chce mi się żadnych translatorów teraz włączać. Wóz jakiś opuszczony, nostalgiczny. I tutaj z tej strony pisze to samo. Możliwe, żeby nie wchodzić na to, czy jak. Ale tutaj słyszycie te żaby? Tu jest staw, zaraz pokażę. Z tej strony nie wygląda tak spektakularnie, zaraz sfotografuję. Ale tutaj są żaby, bo je słyszę. Jest stawiczek. O, i są rybki. Widzicie? Zaraz porobię zdjęcia. Woda nie za fajna. Ale wyraźnie słychać było przed chwilą żaby.
To pewnie w nocy będzie koncert na Fapa. Super jest. Tak się pięknie ustawi do fotografii. No, żebym na jakąś żabę nie wlazł. Duża rybka. No, to ci chciałam pokazać. Ale ja nie widziałam, że jest żółw. O jest, widzisz białą? Ale mi płynie. Ale cię wystawiły. Wow. Uciekła. One strasznie płochliwe, jak ja je chciałam fotografować, uciekały. Takie czerwone rybki. Te, no, A ciekawskie. takie małe też są białe. Też są białe, no. A tych białych, to są... To, jejku, jak ładnie. Szkoda, że w cieniu ten żółwik. Czekaj, ja go mogę powiększyć. Będziesz tak jak Ela. No jest. Potwór biały. Krążyciel. Ja może do mojej siostry. Aha, okej. Dzisiaj przeszłyśmy 21 kilometrów. Doszłyśmy do Población de Campos o godzinie 13. Po zameldowaniu się w alberdze szybki prysznic i przepierka. Kolacja kosztowała 13 euro. Pierwsze danie sałatka z kartofli, oliwek, pomidor, papryka, jajka na twardo. Drugie danie królik w potrawce, frytki. Na deser był arbuz. No i oczywiście zamówiłam czerwone wino. To już wszystko, co na dziś dla Was przygotowałam. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Plecak i Droga i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych przygód. Żegnam się z Wami i pozdrawiam moim ulubionym pozdrowieniem. Buen camino!